Dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś, co jest super kluczowe dla twojego dobrostanu, dobrego samopoczucia i poczucia własnej wartości, pewności siebie. Mianowicie, co się dzieje, czego można się spodziewać i jak sobie z tym poradzić, kiedy przestajesz być tak bardzo łatwo dostępny lub dostępna dla innych. Kiedy, innymi słowy, zaczynasz stawiać pewne granice i chronić siebie, opiekować się sobą. Co się wtedy zadzieje? No wtedy ma prawo zadziać się wiele rzeczy. To jest pewna akcja, która ma prawo spotkać się z pewną reakcją. I te reakcje przyjdą jak i z zewnątrz, tak samo i z wewnątrz. To od razu musimy sobie wpisać w to całe równanie. Dzisiejszym filmem powiem ci, dlaczego tak jest, po pierwsze. Po drugie, właśnie jakie to są reakcje. Po trzecie, powiem ci, jak można sobie z tym zdrowiej i lepiej radzić. Oraz też powiem ci, dlaczego warto. Jakie są zyski, a zyski są olbrzymie, dlatego właśnie warto. Okej, no to co, przechodzimy do szczegółów, a zacząć musimy w punkcie takim krótkim, ale jednocześnie wyjaśniającym, jak tutaj się znaleźliśmy. Nie? Jak to jest, że w ogóle ten temat ciebie dotyczy? Jak to jest, że faktycznie gdzieś jesteś zbyt dyspozycyjna i zbyt dostępna dla innych ludzi? No, mamy tutaj styczność z zjawiskiem, które z angielskiego nazywamy people pleasing, czyli takie zadowalanie innych, dbanie o innych, troszczenie się o innych, dawanie z siebie wszystkiego, i serca, i czasu, uwagi, wszystkiego, czym dysponujesz, właśnie dla innych kosztem swoim. To jest bardzo ważny dopisek, bo oczywiście, że można ludziom dawać z siebie i dawać swoje serce na dłonie. Oczywiście, że to możesz robić, to jest fantastyczne, na tym się opierają zdrowe związki, na tym się opierają przyjaźnie i to jest super. Natomiast ten mały dopisek kosztem siebie i jeszcze dodajmy do tego czas, czyli powtórki, czyli to, że to się dzieje chronicznie, no i już jesteśmy w tym niezdrowym punkcie. I już jesteśmy w tym, w którym to dawka czyni truciznę, więc ta dawka tutaj jest za duża i ona faktycznie uczyniła z czegoś, co może być jeszcze w regulowanych dawkach bardzo, bardzo korzystne, uczyniła truciznę. Dlaczego? No powodów jest wiele i tak naprawdę rzadko kiedy to jest jednoczynnikowe. Bardzo często to jest lęk przed odrzuceniem, lęk przed konfliktem. To są jakieś wzorce rodzinne, społeczne, które nam nakazują, gdzieś czujesz te powinności, jak to bardzo powinnaś się poświęcać innym, jak to bardzo nie powinno się zwracać na siebie uwagi, ani w ogóle poświęcać sobie uwagę. Oczywiście potrzeba akceptacji albo mylne pojęcie pomocy innym ludziom, czyli to, że gdzieś myślimy, że jeżeli jestem czyimś przyjacielem, to ja absolutnie muszę dać z siebie wszystko, czy ja cokolwiek mam do oddania, czy nie mam i sama popadnę w długi. No, to jest mylenie bycia życzliwym z byciem niesłychanie, niestrudzenie miłą osobą i takim staraniem się ponad możliwości. O tym, co robią takie usilne starania i w ogóle sam people pleasing, to były osobne filmy, dlatego ciebie odsyłam do nich teraz. Natomiast my przechodzimy do meritum dzisiejszej sprawy, czyli co takiego można się spodziewać, co się dzieje, kiedy ty jako osoba, która właśnie ma te zadowalanie innych gdzieś wbudowane w swoje ramy myślowe i w swoje nawyki, co się dzieje, kiedy gdzieś się czegoś naczytasz, gdzieś się czegoś nasłuchasz i naoglądasz takich filmów lub kanałów jak ten i powiesz sobie dość, no ja mam tego dość, jestem tym wszystkim zmęczona i może teraz zaczyna się etap mojego życia, w którym ja postawię trochę granic. Zabierzesz się do dzieła, robisz to, no i co? No i mamy twoją akcję, która spotyka się z reakcją. Co to za reakcje? Czego możesz się spodziewać? Za chwilę do tego przejdziemy, tylko nadmienię, że dobrze jest się przygotować na tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie biorą one ciebie z zaskoczenia.
To nie jest tak, że one ciebie gdzieś zbijają z tropu i ojej, a przecież miało być tak pięknie, miałam postawić granice i wszyscy mieli być zadowoleni i wszystko miało kwitnąć. No, niekoniecznie. Może tak być, oczywiście, i to jest fantastyczne, jeżeli się tak dzieje. To znaczy, że odkryłaś złoto, że trafiłaś na bryłkę albo sztabkę wręcz złota. Masz związek, który jest naprawdę czymś wyjątkowym. Natomiast jeżeli jednak to się nie tak dzieje, że ty stawiasz granice, a inni to witają z otwartymi ramionami, no to właśnie co z tym fantem zrobić? No najpierw musimy poznać, co to może być, jak to może być, jeżeli chodzi o zewnętrzne otoczenie. Zanim do tego dojdziemy, krótkie słowo podziękowania. Wielkie dzięki wszystkim osobom, które tutaj są, wspierają mnie poprzez inne platformy. Wielkie dzięki za waszą obecność. Natomiast jeżeli chcesz się gdzieś do tego podłączyć, to są sposoby, żeby to zrobić. Zostawiam je w opisie. A my przechodzimy do tych skutków zewnętrznych. Pierwszą reakcją, która będzie bardzo szybka i zrozumiała, to jest zdziwienie. No, ludzie mogą się zdziwić tym, że widzą ciebie w zupełnie innym wydaniu. Czyli widzą ciebie jako osobę, która zawsze się godziła. Wszystko jej odpowiadało. Wszystko zawsze było dobrze, żadnego sprzeciwu, żadnego słowa nie, wszystko tylko potakiwanie. A tu nagle przestajesz potakiwać. No więc oczywiście, że pojawi się pytanie takie, czy uzewnętrznione, czy nie, ale jednak możesz je zobaczyć wyrysowane na czyjejś twarzy na zasadzie, o, coś nowego. O, zachowała się inaczej. O co chodzi? To jest zrozumiałe. Zrozum, że tak samo ty byś zareagowała, czy reagujesz na to, jeżeli ktoś z twojego otoczenia się zachowuje zupełnie inaczej niż zawsze. Czyli tutaj było 100% kolor biały, a tu nagle jest czarne. No to przeżywasz pewien szok i to jest zupełnie zrozumiałe. Co za tym może iść? No za tym może być zauważenie po pierwsze, że jest inaczej, a potem może iść to, czego się najczęściej boimy, czyli niezadowolenie. Czyli ktoś sobie wyciąga wniosek, jest inaczej, to znaczy, że jest gorzej. Jest inaczej, to znaczy, że jest jakoś tak, że mi się to nie podoba i nie na to się pisałem w całej tej znajomości, w całej tej relacji. Ja się pisałem na to, że mogę się zwierzać, że mogę rządzić, dominować, że mogę tutaj pokazywać wszystko, a mam tylko wierną publiczność. A tutaj nagle z tej publiczności ktoś wchodzi na scenę i udaje aktora. Nie podoba mi się to. To ja jestem na tej scenie, nie? No więc dlatego drugą konsekwencją, oprócz zdziwienia czy też szoku, może być opór. Czyli ktoś może ci powiedzieć nie tyle neutralne, jest inaczej, tylko jakoś się zmieniłeś. I to już nie jest takie neutralne. To już jest tak naprawdę krytyka, wyrażona często poprzez mowę ciała, poprzez ton głosu. To jest wręcz zarzut. Na zasadzie zmieniłeś się, mi się to nie podoba, wróć do stanu poprzedniego. Tam jeszcze się zawiera jakaś taka prośba, żeby nie powiedzieć wymóg. Albo imperatyw wrzucany w twoim kierunku. No i to jest opór. No i to jest opór wobec twojej zmiany. Czyli jeżeli zawsze się zgadzałeś kogoś podwozić, pilnować ich dzieci albo pożyczać pieniądze, nagle ktoś usłyszy nie, no sorry, ale nie pożyczę ci. Nie tym razem, no to możesz spotkać się z jakiegokolwiek typu dezaprobatą. A idąc dalej, bo czasami może tutaj się zatrzymać druga strona, ale nie musi, może iść dalej. Czyli nie dość, że stwierdziła, że się zmieniło, nie dość, że się stwierdziła, że to jest zmiana absolutnie na złe i jej się ta zmiana nie podoba, to jeszcze może zakasać rękawy i próbować ciebie tak jakoś ulepić, żeby wróciło do stanu poprzedniego. No więc jak to się robi? No bardzo często nie wprost, nie mówi ci ktoś, słuchaj, zmieniłeś się, weź bądź taki jak byłeś, bo mi się to nie podoba. To dosyć rzadko usłyszymy takiego typu komentarze,
ale możemy usłyszeć wyrzuty. Możemy spotkać się z jakąś formą manipulacji, z jakąś formą zachowania toksycznego, jakąś formą emocjonalnego szantażu. Na marginesie te wszystkie takie trochę nieoczywiste, ale jednak toksyczne zachowania, to był o tym oddzielny film, dużo ich wyszczególniłam, więc jeżeli chcesz się zapoznać, żeby wiedzieć, z czym ewentualnie masz do czynienia, to zapraszam. Ale tak na szybko to mogę ci powiedzieć, że to może brzmieć jak na przykład: no wiesz, myślałam, że mogę na ciebie liczyć w tej kwestii. Albo no wiesz, no zawsze liczyłam na ciebie. Albo no mam takie duże problemy, nie wiem jak sobie teraz poradzę. No i to jest takie przerzucenie tej odpowiedzialności za stan rzeczy na ciebie, tak żebyś ty się poczuł lub poczuła na tyle źle, na przykład winna, za stawianie granic, że tą granicę wycofasz. No albo takie, no jeśli mu zależy na tym związku, no to powinien się domyślić. Albo jeśli jej naprawdę zależy, no to powinna wiedzieć, co teraz ma zrobić, powinna się domyślić. No i to są właśnie manipulacje, czyli widzę, że ktoś się zmienił, nie podoba mi się to, no to ja go zacznę lepić w taki sposób, żeby mi się podobało z powrotem. Konsekwencją tego, jeżeli pokonamy te 3 kroki, może być 4 i z nim też warto się w ogóle zaznajomić, popatrzeć trochę mu w oczy, nie unikać tego, dlatego że to jest coś, co może zmienić zasady tej gry. Czyli kolejna konsekwencja, która może się pojawić w twoim otoczeniu, to jest odsiew. Odsiew znajomych, odsiew ludzi. Czyli innymi słowy, krótko mówiąc, może tak być, że wtedy, kiedy zaczynasz stawiać granice, czyli wtedy, kiedy zaczynasz siebie cenić, szanować i jakoś opiekować się sobą, a nie tylko i wyłącznie innymi ludźmi, możesz niektórych ludzi potracić. Te znajomości mają prawo po prostu się wykruszyć. Te znajomości mają prawo w ogóle jakby nie mieć już racji bytu, bo one miały rację bytu tylko i wyłącznie twoim kosztem. Kiedy ty mówisz, okej, ja mam tego dość, to jest zbyt kosztowne dla mnie, osoby mogą się poodsuwać. Do kogoś, kto ciągle pożyczał znajomym pieniądze, teraz mówi nie, sorry. No to ci, którzy chcą właściwie znajomego od pieniędzy, to powiedzą sobie, no nie, to już nie jest mój znajomy, bo tam nie ma pieniędzy. Pod pieniądze możesz postawić cokolwiek. Słuchanie, dawanie opieki, emocjonalnego wsparcia, albo bycia, po prostu bycia obok, tylko że jednostronnego, to wystarczy. To wystarczy, że niektórzy powiedzą, aha, okej, to tutaj ja nie mam żadnych korzyści, no to nara, to do widzenia. Dobrze jest zaznajomić się z tym tematem, dobrze jest mieć to w pamięci, przygotować się na to, że tak może być, że to może być po prostu pewna konsekwencja stawiania granic i jednocześnie zastanów się, czy ty na pewno chcesz mieć wokół siebie osobę, która przychodzi wyłącznie do ciebie po pieniądze albo wyłącznie po to, żeby siebie podbudować, a ciebie to tak naprawdę gdzieś tam ma w głębokim poważaniu. Ty się gdzieś w ogóle nie wybijesz jako ważna jednostka w jej życiu, czy jego życiu. Czy na pewno te relacje dużo wnosiły? Czy na pewno na te relacje warto przeznaczyć twój czas i przestrzeń, która w ogóle jest przeznaczona dla innych ludzi? Czy może fajniej by się czuł, lepiej by na ciebie to wpływało i byłoby bardziej wartościowym doświadczeniem, żeby te osoby z tej przestrzeni wyjąć po to, żeby zrobić miejsce na inne, bardziej wartościowe związki i znajomości. No i dobra, i mamy tutaj mniej więcej zarys, jak to może wyglądać z drugiej strony, ale twoje granice wywołują reakcje w innych, ale one też wywołają na bank, to już tylko kwestia czasu i to też na pewno bardzo krótkiego, reakcje w tobie. Nawet nie musisz patrzeć, widzieć innych ludzi, żeby wiedzieć w środku i od środka, że coś się dzieje. I co to jest? Czego można się spodziewać po sobie, kiedy zaczynasz być mniej dostępna lub dostępny?
dla innych ludzi? No pierwsze, co się pojawia, to jest po prostu bank na bank. Bank na bank, nie ma w ogóle takiego powiedzenia, ale co się pierwsze pojawia, to jest dyskomfort. To będzie trudne. To będzie dyskomfort w każdym możliwym wydaniu, czyli od fizycznego przez psychiczny, przez emocjonalny, przez jakikolwiek inny. Możesz poczuć skurcz żołądku, możesz poczuć wielkie napięcie ramion, czy wręcz ból pleców, kręgosłupa. Możesz rzeczywiście poczuć ból głowy. Możesz to czuć w jakikolwiek inny fizjologiczny sposób, ale także jako poczucie. Poczucie, że robisz coś złego, że jesteś złą osobą, co nie jest tym samym, ale jedno i drugie może iść w parze. Poczucie winy, że to jest bardzo źle, że to robisz. Że to jest w ogóle jakiś strasznie fatalny pomysł, żeby stać się mniej dostępną osobą. Że to jest karygodne, że to nie działa, że to jest coś tylko i wyłącznie godnego samokrytyki, która to zresztą kolejną jest konsekwencją, bardzo, bardzo dobitnie idącą też w parze z tym dyskomfortem, czyli zaczynasz się w siebie wątpić, a niech no tylko pojawi się ta wątpliwość, czy ja na pewno dobrze robię, czy ojej, odmówiłem mu tych pieniędzy, a może on potrzebuje, a może to przeze mnie coś się nie zadzieje, on ma jakąś ważną sprawę i zaczynamy ten włos dzielić na czworo, a z tym samym przychodzi właśnie to takie poczucie zwątpienia i poczucie winy, że zaraz coś się załamie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie pożyczyłam pieniędzy. Dlatego, że ja komuś nie zrobiłam gdzieś, nie podwiozłam, coś nie załatwiłam. Dlatego, że ja siedzę sobie tutaj w moim wygodnym fotelu i odpoczywam, bo dlatego stawiałam granice, bo potrzebowałam odpoczynku, a to nagle wewnętrzny krytyk ci to zamienia jako fanaberię. No przecież tak naprawdę nie potrzebuję tego odpoczynku. No przecież mogłam przyjść i pomóc odmalować tą kuchnię. No i zaczyna się wielka, wielka kłótnia ze sobą w środku. I ta kłótnia, ten głos wewnętrznego krytyka poda ci wszelkie możliwe argumenty, bez w ogóle to jak z rękawa sypie, bez ograniczeń. Dlaczego to jest zły pomysł, to stawianie granic? Do tego możesz się spodziewać. I ważne jest, żeby tutaj zrobić małą taką notkę. Nie dlatego spodziewaj się tej lawiny krytyki od wewnątrz, że to znaczy, że to jest jakby dowód na to, że robisz coś złego, tylko to jest dowód na to, że robisz coś nowego. Tak samo jak i ta alergiczna reakcja niektórych osób z zewnątrz będzie właśnie wyłącznie dlatego, że robisz coś nowego, tak samo i twoja alergiczna reakcja od wewnątrz. No robisz coś nowego, robisz coś innego, weź cokolwiek rób innego, weź umyj zęby drugą ręką, niedominującą, to zobaczysz, jakie to jest niekomfortowe. Zobaczysz, jakie to jest nieporadne. Ale wytrwaj i porób to troszkę częściej i twój umysł, twój mózg nauczy się, że aha, no okej, to jest do zrobienia, to jest okej. Ktoś tutaj się ciągle wierci. Nie wiem, czy to widać albo słychać, ale to ucho to pies. Kolejną konsekwencją oczywiście są stare schematy, czyli włączanie się tych wszystkich powinności, tych wszystkich musów wewnętrznych, tych wszystkich bo tak się robi, tak się nie robi, to wypada, to nie wypada, nikt tak nie robił w mojej rodzinie, nikt tak nie robi, ojej. I co to będzie? Trzęsienie ziemi, koniec świata, w ogóle załamka. No, taki alarm może wybrzmiewać w twojej głowie, a razem z nim lęk. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed dezaprobatą, lęk przed tym, że ktoś się obrazi, że ktoś może się pokłóci, może ktoś zacznie gdzieś tam tobie coś mówić, zwracać uwagę i to wprost albo w niewybredny sposób. Oczywiście, że masz prawo do wszystkiego tego się gdzieś lękać, bo robimy coś nowego. Wchodzimy w nowe terytorium, wypływamy na nowe wody. One mogą być trochę silniejsze, to może nie być tafelka na tej wodzie, a mimo to warto. Dlaczego warto, opowiem ci za chwilę, ale tutaj zrobię taką przerwę, że właśnie ten moment, tak naprawdę wydaje mi się, że gdzieś większy, ta reakcja od wewnątrz jest decydująca, a nie reakcja od zewnątrz.
dobrze jest przy tym się zatrzymać. Dobrze jest gdzieś umieć ze sobą rozmawiać, umieć ze sobą postępować, kiedy tam się to trzęsienie ziemi w środku dzieje. I o tym były inne filmy i cię z nimi zostawiam, ale czasami obejrzenie filmu to jest trochę za mało. Dlatego jeżeli czujesz potrzebę przepracowania takiej na przykład sytuacji, o której dzisiaj mówię w tym filmie, zapraszam na spotkanie 1 na 1, bo na pewno nie zawsze wszystko można samemu zrobić. Nie zawsze na wszystko jest jakby zasób wewnętrzny. Także jest taka opcja. Przy okazji newsletter to też coś, co pomaga raz w tygodniu poprzez pismo, poprzez treść pisaną, poradzić sobie ze sobą, dać sobie troszkę więcej spokoju i luzu. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zapraszam do zapisu. A my przechodzimy, dlaczego warto. No więc tak jak widzisz, i reakcja z zewnątrz, i reakcja wewnątrz, to jest pewien las do przejścia. I ten las czasami jest niebezpieczny, ciemny i tam czyhają jakieś oczka mrugają gdzieś w tej ciemności na ciebie i nie wiadomo, czego można się spodziewać. Jasne, nikt nie zaprzecza, to nie jest łatwa robota w ogóle, to wszystko, o czym dzisiaj mówię. I jednocześnie jest to robota warta tego wysiłku. I jednocześnie, powiem ci, tylko i wyłącznie warto. Dlaczego? No tych powodów jest wiele, jest tak dużo, że będę sobie serkać tutaj do mojego kadzika, bo sobie je wypunktowałam, ale jednocześnie każdy z nich jest tak ważne. Każdy z tych powodów jest ważny, dlatego że każdy jest taką cegiełką, dzięki której budujesz siebie. Co to jest? Przede wszystkim, jeżeli mówisz komuś nie, to znaczy, że mówisz sobie tak. To znaczy, że aprobujesz siebie. Gdzieś to jest taka cegiełka, którą znowu stawiasz, że postąpiłam zgodnie ze sobą. Jestem lojalna do siebie. Jestem lojalna względem swoich wartości. Jestem lojalna względem tego, jak ja widzę, jaki jest obraz rzeczywistości, względem swojej własnej perspektywy. I co więcej, to szanuję. To jest jedna rzecz. Kolejna to poczucie sprawczości. Czyli dobrze wiesz, że jak sądzisz i jaka sytuacja, na przykład to pożyczanie pieniędzy ciągłe, jest wyczerpujące, jest niepomocne. Druga strona właściwie tylko ciągle bierze rybę, a nie wędkę i wiesz, że to na ciebie tak działa, że to wiesz, że to się powtórzy i wiesz, że to do niczego nie prowadzi. Kiedy w tym momencie mówisz nie, to szanujesz. Szanujesz swój własny pogląd. Szanujesz swoją potrzebę. Szanujesz swoje stanowisko. A nie wycofujesz się i dajesz komuś wchodzić ci na głowę. Czyli przejmujesz jakby pałeczkę i mówisz okej, ale tutaj już nie jest okej. Do tej pory było, ale tutaj już nie. I to bierzesz w własne ręce. Oczywiście ćwiczysz mięsień asertywności przez to, a asertywność to nie jest coś, z czym się rodzimy lub nie, tylko to jest umiejętność, więc każdy trening, trochę tak jak każdy trening na siłowni, czy spacer, czy cokolwiek innego, co fizycznie robimy, wzmacnia nasze mięśnie i naszą kondycję. Tak samo tutaj możesz do tego podejść jak to jest po prostu kolejna okazja do tego, żeby ćwiczyć. I to poczucie sprawczości, ale i też sprawności asertywnej tak samo i poczucia własnej wartości. Dzięki temu poczucia własnej ważności. Co tu jeszcze? Autentyczne relacje. No właśnie tak jak mówiłam, będzie pewien odsiew, a to, co ci zostanie w tym twoim durszlaku, co gdzieś tam nie spłynie z czasem i z tymi próbami, będzie wartościowe. To będą relacje, które, one na początku mogą się gdzieś zachwiać, ale też tak czasami bywa, że zachwieje się, a potem jednak coś się odbudowuje troszeczkę na inny sposób, ta relacja gdzieś inaczej, ale istnieje. Czyli ktoś inny wyciąga wnioski, że dobra, to pożyczyć pieniędzy nie mogę już od tej osoby, ale mogę po prostu z nią przebywać. Mogę po prostu się z nią kolegować czy przyjaźnić. I paradoksalnie takie postawienie granicy może bardzo dobrze wpłynąć na twoje relacje, bo uczysz i siebie, i drugą stronę, że nie można od ciebie zawsze wymagać wszystkiego, jakkolwiek, gdziekolwiek, komukolwiek przyjdzie do głowy. Co więcej, oczywiście, że
przez to wszystko lepiej poznajesz siebie. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy zaczynasz lojalniej do siebie podchodzić, dlatego, że zechcesz uszanować swoje potrzeby, to siłą rzeczy idziesz w kierunku ich poznania. Siłą rzeczy musisz się siebie zapytać, co ja na to? Magiczne pytanie, zapisz je sobie w tym momencie. Co ja na to? Okej, on ode mnie chce te pieniądze, co ja na to? Okej, ona mi robi wyrzuty, że powinnam się rzekomo domyślać jej potrzeb. Co ja na to? Jak ja to widzę? Poznanie siebie. Niesamowicie rozwojowa sprawa. Co jeszcze? Zmniejszenie stresu. No przecież jeżeli ciągle nie wydatkujesz siebie, ciągle nie dajesz siebie, mimo że już gdzieś tam jedziesz na oparach, no to masz więcej energii. Masz mniej stresu, masz mniej napięcia, masz więcej sił do tego, żeby przejść przez zwyczajny dzień. No i oczywiście musimy to zwieńczyć wszystkim. Co więcej się dzieje, no więcej dajesz sobie spokoju. Dajesz sobie okazji do swobodniejszych ruchów, dajesz sobie okazji i czasu, który gdzieś tam musisz latać i robić za kogoś coś i gasić jego jakiś pożar, który sam wywołał. A tutaj sobie co? Bierzesz leżaczek, wychodzisz na balkon i sobie czytasz książeczkę w tym czasie. No, te momenty muszą zaistnieć. Muszą zaistnieć momenty, w których dajesz sobie spokój, w których robisz coś przyjemnego. I nie dlatego, że gdzieś tam w ostateczności zostało ci w ciągu 24 godzin tej doby 5 minut tylko dla siebie, bo postawiłeś lub postawiłaś siebie na szarym końcu, tylko dlatego, że postawiłeś siebie jako priorytet. Dlatego ten leżaczek ma prawo zaistnieć. Mało? No nie jest to mało. No powiedz mi, czy to jest mało zysków? To są olbrzymie korzyści, które, tak jak mówiłam, za sprawą powtórek ciągle są tymi cegiełkami, z którymi budujesz siebie. Poczucie siły wewnętrznej, poczucie mocy. Czasami na spotkaniach właśnie 1 na 1 ludzie mówią, że czuję się taka słaba, czuję taką niemoc, bezradność. No właśnie, jeżeli tak jest, to budujmy, zbierajmy te cegiełki. Jeżeli tu nie są to cegiełki, które budują twoje poczucie sprawczości, mocy i siły, to nie wiem, gdzie są. Bo tutaj są te bardzo, bardzo ważne. Dobra, przeszliśmy przez to, dlaczego tak się dzieje, jakie reakcje występują, przeszliśmy, dlaczego warto wykonać pewną robotę, a teraz tak naprawdę jak to zrobić w zdrowy sposób, nie? Jak nie być ciągle dostępną, co takiego zrobić, oprócz po prostu powiedzenia, że to nie jest takie po prostu, nie? Dlatego było o tym jeszcze wiele filmów, nie dzięki, albo nie dam rady, albo wiesz, dzisiaj nie przyjdę, ale dzięki za zaproszenie. Daj mi znać, jak było. I tego typu kwestie. W ogóle też są filmy o tym, o takich gotowcach, jak komuś odmówić, jak postawić granice. Także jeżeli jesteś zainteresowana, no to zostawiam to w opisie. Ale jak przez to wszystko przejść, nie? Bo samo słowo nie dzięki to jest trochę mało. To jest tak jakby taka wisienka na torcie, ale musimy zbudować ten tort, bo inaczej to będzie tylko wiśnia. No, z czego się składa? Pierwsza rzecz. Absolutny fundament całego tego tortu, to jest taka mąka, z której ulepimy go, to jest samowspółczucie. To jest autoempatia. Dlatego, że osoby, które ciągle rozdają swoje serce na lewo, prawo, uczucia, czas, energię, wszystko dla wszystkich, zawsze, to są osoby, które bardzo mało współczują sobie. To są osoby, które mają w nawyku unieważniać siebie i nadawać priorytet każdej sprawie, tylko nie swojej. Dlatego musimy to odwrócić i popatrzeć na tego człowieka, który jest w środku, który z językiem na brodzie lata od ludzi do ludzi, żeby tylko ich zadowolić. Jak ten człowiek się czuje? No przede wszystkim jest wyczerpany, jest zmęczony. Budzi się w nim jakiś sprzeciw, jakiś bunt pod tytułem mam dość, ale nie daje sobie pozwolenia na ten sprzeciw. Spójrzmy trochę oczami współczującymi na tą osobę. Popatrz na siebie z empatią. Zobacz, jaki jesteś zmęczony. Zobacz, jaka jesteś wyczerpana. Tymi zasadami, tymi wszystkimi powinnościami, tymi wszystkimi lękami.
Potrzebujemy tych oczu, potrzebujemy takiego spojrzenia. Żeby w końcu nadać sobie priorytet, musisz zobaczyć, że twoje potrzeby są, wręcz nawet krzyczą, domagają się niekiedy twojej uwagi. Jeżeli ignorujesz je na poziomie umysłu, to one będą się domagać na poziomie ciała. Coś ci będzie dolegać, coś ci będzie boleć, gdzieś jakieś napięcie do granic bólu. To jest to. To jest ty sama, która wysyłasz do siebie komunikat, tylko do tej pory go ignorowałaś. Tym punktem pod tytułem autoempatia, współczucie do siebie, mówimy stop temu ignorowaniu i mówimy, ty też się liczysz. Zauważ, że słowo też robi całą robotę. To nie jest tak, że tylko ty się liczysz, tylko ty też się liczysz. Przyjmij zapewnik, że to będzie proces. Kolejna rzecz, którą gdzieś warto sobie wejść w takie tory myślowe, to będzie proces. To nie będzie zadanie pyk, zrobione i teraz ma się całe moje życie odwrócić na drugą stronę i mam być osobą, która nie jest dostępna dla wszystkich i która jest asertywna i cieszy się z tej asertywności. To jest bajeczka. Tak to nie wygląda. Wygląda jak proces, a proces nie jest linią prostą, nie jest taką strzałą, pyk i poszło, zrobione, tylko jest kłębkiem drutu w kieszeni. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jesteś na górze, dole, lepiej się z tym czujesz, gorzej. To wszystko zależy. To wszystko zależy, dlatego daj sobie tą wyrozumiałość i zaufaj procesowi. Ten proces idzie, ma się dobrze, co nie oznacza, że w każdym momencie ty będziesz się mieć dobrze. Ale proces istnieje. Jesteś na tej ścieżce. Na tej ścieżce czasami są jakieś kamyki, są jakieś potoki, są jakieś drzewa leżące, czasami są jakieś wyboje. Okej, ale idziesz tą ścieżką i to jest najważniejsze. To, co bardzo pomaga, to też jest mówienie wprost. Czyli nie tłumaczenie się na 500 różnych sposobów, dlaczego ty nie możesz komuś pożyczyć pieniędzy, tylko krótkie wyrażenia, krótkie słowa, krótkie zdania. To jest twoje narzędzie. Był o tym osobny film, dlatego nie będę się tutaj rozgadywać, skoro ma być krótko. Oczywiście to wszystko będzie trudne, a dlatego, że to jest trudne, musimy też oprzeć prawidłowo punkt ciężkości, jeżeli chodzi o decydowanie, czy idę, czy znowu jakby wejść w tą paszczę lwa, czy nie. No więc jeżeli to oprzesz na swoim dyskomforcie, to ten dyskomfort zawsze ci powie, nie, rezygnujemy, krok w tył, unikamy, to jest nieprzyjemne, idziemy absolutnie nie w tą stronę. Dalej wróćmy do zadowalacza wszystkich innych ludzi. To ci powie dyskomfort. Natomiast to nie jest rada, która rokuje. To nie jest wskazówka, która na dłuższą metę doprowadzi ciebie do poczucia własnej wartości i ważności, tylko to jest rada, która to absolutnie gdzieś tam zdepcze całkowicie. Dlatego też potrzebujemy oprzeć się na innym dlaczego warto. I twoje dlaczego warto proponuję, żebyś oparła lub oparł na własnych wartościach. Czyli przypominaj sobie, co jest do wygrania. To wszystko, co ci wymieniłam, jako zyski, jako korzyści, to są wartości. Zauważ, że to nie były, no bo będziesz się super czuć i będzie tak bardzo przyjemnie, tylko czasami może być nieprzyjemnie, ale wygraną jest poczucie sprawczości, akceptacja siebie, poznanie swoich potrzeb. Poza tym to jest budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, ważności. No proszę cię, oprzyj na tym swoje dlaczego. To będzie ci pomagać i przypominaj sobie, dlaczego to robię, dlaczego warto to zrobić. No i oczywiście nie możemy zapominać o punkcie takim, że mają prawo w ciągu tej całej drogi, całego tego procesu przyjść momenty zwątpienia takiego naprawdę solidnego, na zasadzie dobra, przypominam sobie, pracuję nad tym, wszystko działa, a jednak jakoś nie mogę. No, nie jesteśmy zrodzeni do tego, żeby działać przez 24 godziny, 365 dni w roku w pojedynkę.
poproś o pomoc. Poproś kogoś o wsparcie. To nie musi być ktoś profesjonalny, chociaż też może być, ale po prostu ktoś bliski, kto cię wspiera. W jakikolwiek sposób otwórz się na kogoś z tym trudem, a zobaczysz, że ten trud nie będzie już aż tak ciężki do noszenia. Twoje plecy wtedy odpoczną, bo z tego plecaka coś wyjmiesz. Mam nadzieję, że ten film coś wniósł pomocnego w tą kwestię. Daj mi znać, jakie są twoje doświadczenia w komentarzu. Jakie są twoje doświadczenia wychodzenia z roli tego zadowalacza, ratownika, pomocnika, super pomocnej, miłej, uśmiechniętej osoby wiecznie. I każdy komentarz, każda subskrypcja, wszystko co tutaj klikasz, robisz gdzieś, to jest wsparcie tego kanału. Podobnie jak i poprzez inne platformy. Za wszelkie objawy wsparcia bardzo ci dziękuję. A jeszcze chciałam ci bardzo pogratulować tego, że tutaj jesteś. Jeżeli masz tendencję do oddawania siebie, zapominania o sobie, w ogóle sam fakt, że wysłuchałeś i jesteś tutaj, wysłuchałaś tego całego filmu, świadczy o wielkiej odwadze. Poklep siebie po ramieniu, bo jest za co. Wielkie dzięki za to, że tu jesteś i widzimy się następnym razem.